Kiedyś przejrzałam sobie taki bardzo stary pamiętnik, jeden z pierwszych, bo w zasadzie piszę pamiętnik odkąd potrafię pisać. I w takim jednym wpisie, nie wiem ile miałam lat, ale to na 100% była podstawówka. I tam wpis zaczynał się od tego, że chcę wziąć życie w swoje ręce. Jedyne widzę, że tutaj po bridge'u miało być zmiana bitu na smutny, a nigdy tego nie zrobiliśmy. Jakby jest piosenka, gdzie tekstem jest: mam koszmary, nie mogę się obudzić, zamykam w 4 ścianach. I ja pamiętam, że chciałam, żeby to było takie, nagle taki break, taka smutna piosenka, a finalnie mój brat zrobił wszystko: mam koszmary, nie mogę się obudzić. I tam jest mega, mega wesoło i śmieszy mnie to zawsze, że często są smutne teksty, ale są jakieś takie wesołe bity i ludzie do tego tańczą, a ja mogłabym płakać do tych piosenek. Na samym początku, kiedy tworzyłam tylko i wyłącznie z moim bratem w moim rodzinnym domu, no to wyglądało to tak, że mój brat sobie coś tam skubał za drzwiami, za ścianą i zaczynał swoją produkcję. Ja to na przykład podsłuchiwałam. Jeszcze nie wiedziałam, czy to będzie mój kawałek, czy nie. Bardzo często, jeżeli mi się to bardzo, bardzo podobało, tak było na przykład w kontekście utworu Chaos, to wchodziłam szybko do pokoju i mówiłam: ja zaklepuję, żeby to nie poszło gdzieś indziej. I on sobie za tymi drzwiami dłubał tą produkcję, a ja sobie powolutku do tego pisałam. Znajdujemy się teraz w pokoju mojego brata, w naszym domowym studio, który już nie jest tak pełne jak kiedyś, bo brata mam obecnie na wymianie w Berlinie. Cześć. Szybkie pytanie na początek. Jak ci się ze mną współpracuje? Wyśmienicie mi się z tobą współpracuje. Nie no, każdy ma jakieś inne swoje flow współpracy i z każdym mam inny flow współpracy. Ale z tobą mi się dobrze współpracuje, bo tobie się wszystko podoba, co ci wysyłam. Tak. Byłoby dobrze, jakbyśmy mogli sobie te pierwsze 2 tygodnie lutego jeszcze razem poddziałać nad materiałem do płyty. Tak jest, tak. I mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj też trochę podziałać, bo mi się wydaje, że to miejsce ma trochę inne... W Warszawie też mamy w sumie dobre swoje miejsce, ale to miejsce ma inny vibik. I w ogóle na tej jednej pocztówce zrobiłam sobie taki mały wpisik ala pamiętnikowy, bo nie miałam wtedy przy sobie pamiętnika, a miałam taką ogromną potrzebę spisania emocji, że właśnie jest sobota 1 lipca 2023. Crazy w sumie, że grałam wczoraj na Openerze. W takich największych momentach kryzysowych pierwszą linią był pamiętnik. Tu nawet się śmiałam kiedyś, że jak miałam takie bardzo mocne i bolesne rozstanie z byłym chłopakiem, tą zaprzyjaźniona ze mną producentka Gabrysia Cichy po prostu rączki tam zacierała, mówi do mnie: pisz tam, pisz wszystko, sobie zaraz siądziemy do studia i już przekujemy to w utwory. Często jest to w ogóle zlepek jakichś zdań z moich pamiętników i z tego, co przeżywam i z tego, co sobie wcześniej napiszę. Bo myślę, że najfajniejszymi momentami w moim tekście są te takie myśli, które mi spływają w jakichś bardzo randomowych momentach i nagle mam jakąś przekminę na jakiś temat, no to właśnie szybko to zapisuję, żeby móc potem to sklejać. I dopiero w momencie nagrywek, aranżu i takiego czasu w studio, dopiero wtedy była ta wspólna praca. Wiecie, jak się wybiera te kiki i snery, to takie na 200 sposobów i ja próbuję wybrać jeden, to bardzo współczuję producentom, że muszą to robić, bo trzeba być cierpliwym, a ja jestem niecierpliwa, dlatego śpiewam. Czy tym razem będziesz dalej? Powiedz mi no My dzisiaj nagrywamy utwór, który w sumie już powstał w jakiejś tam formie, pierwsza zwrotka plus refren, ale stwierdziłyśmy, że jest za wolny i stwierdziło też tak kilku naszych znajomych. Musi bardziej bujać. Zaprzyjaźnionych, tak, i musi bardziej bujać, więc ze 107 BPM-ów będziemy robić to na... Nie wiem, 115. 115.
Utwór w ogóle nazywa się roboczo pop, tak? Ale mam duży problem z tym słowem. Uważam, że jest trochę żenujące, że jakoś tak, jak mówię pop, to mnie tak trochę wstryka. Ale to jest główny w ogóle, to jest główny element tego utworu, więc jakby... Najważniejszy. No... O tym myślę stale, jak przyspieszyć czas, żeby na ciebie patrzeć. Jak twój kolor włosów świeci jaśnie. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią. Głosy z branży pokazują mi, że to, co robię, jest wartościowe i że jest ciekawe i też im dłużej gdzieś tam siedzę w tym środowisku, tym bardziej widzę, ile jeszcze rzeczy można zrobić. Że u nas w Polsce naprawdę to jest turbo ekscytujące i też z tym nieraz o tym rozmawiam z moim bratem, że u nas naprawdę na tym polskim rynku można jeszcze mnóstwo rzeczy zrobić. To mnie ekscytuje najbardziej i mówi, że warto to robić, że to jest fajne. Jest zajawka, bo jest taka luka, którą można wypełnić.